Serdecznie zapraszam do odcinka 15 playlisty Jak to działa pod tytułem Miska ryżu część 5. W poprzednim odcinku 14 Miska ryżu część 4 opowiedziałem, co robić, kiedy obóz wojny pcha nas w kierunku obcego konfliktu. W tym odcinku opowiem, jak zabezpieczać swoje finanse w obecnych czasach. W poprzednim odcinku mówiłem o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego i naszych rodzin na wypadek sytuacji, do której mam nadzieję nigdy nie dojdzie. Istnieje jednak zupełnie realne zagrożenie ze strony zarówno Unii Europejskiej, jak i naszych włodarzy dążących do pozbawienia nas wszelkiej własności, narzucenia podatków unijnych i krajowych oraz wprowadzenia systemu totalitarnego, jak za czasów Józefa Piłsudskiego prawie 100 lat temu. Jak możemy zapewnić sobie względne bezpieczeństwo finansowe w czasach przygotowanych już od ponad 100 lat przez bogatych łajdaków stanowiących zaledwie parę procent, ale posiadających majątek prawie 99% całego majątku ziemi? Nie zdobyli oni tego uczciwą i ciężką pracą w pocie czoła, ale zatrudniając rzesze ekspertów finansowych, umożliwiających im bezkarne okradanie ludzi z ich oszczędności, własności i bogactwa. Nie jestem doradcą finansowym, ale spróbuję przekazać Wam parę osobistych uwag, które być może pomogą Wam zabezpieczyć Wasze finanse na trudne czasy. Po pierwsze, gotówka. Tutaj jest spory problem, bo szaleje już od pewnego czasu inflacja i rząd z góry zapowiada, że będzie tylko drożej. Oczywiście sytuację tą wywołuje wyłącznie polityka rządzących zgodnie z dyrektywami lalkarzy i to oni i władza skorzystają na tym najwięcej. Trzymanie pieniędzy w banku wydaje się niezbyt logiczne, gdyż bez przerwy tracą wartość, a procenty bankowe nie nadążają za inflacją. Nadwyżki gotówki złotówkowej można wymienić na inne waluty, jak na przykład euro, dolary czy franki szwajcarskie. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, gdyż i te obce waluty mogą stracić wartość. Niestety, na to nie ma recepty idealnej i być może trzymanie gotówki w różnych walutach jest pewnym rozwiązaniem. Kolejnym rozwiązaniem jest nabycie złota lub srebra. Jest to dość droga inwestycja, przynajmniej jeśli chodzi o złoto, i być może srebro jest bardziej dostępnym rozwiązaniem. Kiedy inflacja zniszczy wartość waluty, to z pewnością kruszce nie stracą na wartości. Historia wskazuje, że złoto i srebro zawsze utrzymywały swoją wartość na przełomie wieków, a więc ten sposób to tylko zachowanie siły nabywczej waszych nadwyżek oszczędnościowych, przynajmniej na stałym poziomie. Niektórzy bardziej zamożni inwestorzy kupują ziemię, mieszkania czy ogólnie nieruchomości. Być może ten sposób zda w przyszłości egzamin. W praktyce nie jest to takie pewne, w związku z zakusami międzynarodowych lichwiarzy dążących do okradania ludzi z ich własności. Są również kryptowaluty, będące na razie poza zasięgiem lichwiarzy i z których korzystają również oni sami. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, może spróbować, chociaż nie jest to takie proste. W internecie jest sporo doradców w tej dziedzinie. Jedno jest pewne, że póki co sfera kryptowalut jest poza bezpośrednim zasięgiem fiskusa, chociaż trzeba zapłacić podatek 19% od potencjalnych zysków. Kryptowaluty nie są stabilne i czasami można zarobić, ale można również stracić. Nie podlegają bezpośredniej manipulacji i kontroli banków centralnych. W odcinku tym podałem kilka sposobów, które być może ochronią wasze oszczędności. Nie ma rozwiązań idealnych, ale czekanie na mannę z nieba w obecnej sytuacji nie wydaje się zbyt rozsądne. Wybór tej czy innej metody zależy od możliwości i od was samych,
bo tylko wy możecie zadecydować o swojej przyszłości. Z pewnością istnieją być może skuteczniejsze metody obrony zgromadzonego majątku, ale można też nic nie robić i po prostu zaczekać na przysłowiową miskę ryżu serwowaną przez Mateuszka. Jak to można usłyszeć często w internecie, nie są to porady inwestycyjne i są z pewnością obarczone ryzykiem finansowym. Ale ryzyko jest częścią naszej rzeczywistości, czyli iluzji stworzonej dla nas przez szare eminencje, dla których ryzyko nie tylko, że nie istnieje, ale również nie istnieją żadne przypadki. Tym odcinkiem zakończę cykl Miska Ryżu w playliście Jak to działa i z pewnością powrócę do podobnej tematyki, gdyż czasy są niespokojne i chociaż władza odgraża się karmić nas ryżem, to zapomina, że nic nie trwa wiecznie i w końcu zostanie rozliczona ze swoich dokonań. Serdecznie zapraszam do kontynuacji odcinków w playliście Władcy Olimpu.